Jak szef firmy usługowej, to znaczy biura rachunkowego, odzyskał 5 godzin tygodniowo po współpracy ze mną, zmieniając tylko jedną rzecz. Nie musiał wywracać firmy do góry nogami, zmienił tylko jedną rzecz. Więc jeżeli Ty prowadzisz biuro rachunkowe albo prowadzisz jakąś firmę usługową, to koniecznie zobacz ten odcinek do końca, bo ta jedna zasada, ta jedna zmiana może całkowicie zmienić Ciebie i Twoją firmę. Cześć, ja nazywam się Piotr Pytel i na co dzień wraz z zespołem pomagam przedsiębiorcom poukładać ich firmę, żeby mogli pracować mniej i zarabiać więcej. I świetnym przykładem jest przykład Marcina, o którym dzisiaj trochę więcej opowiem. To znaczy, gdy spotkaliśmy się pierwszy raz, to Marcin pracował 7 dni w tygodniu, 10 godzin każdego dnia, czyli 70 godzin tygodniowo. Po roku, dosłownie kilka dni temu, zakończyliśmy projekt. Marcin pracuje 5 dni po 8 godzin, czyli 40 godzin tygodniowo. Ale co ciekawe, właśnie wrócił z prawie 10-tygodniowych urlopów. Znaczy był najpierw na urlopie z żoną, potem był na wyjeździe sam i teraz był znowu z żoną. Więc praktycznie przez całe wakacje nie było jego i żony w firmie, a firma działała bardzo dobrze bez jego udziału i właśnie w tym się specjalizujemy. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, co możesz zrobić i jak zmienić jedną rzecz, która absolutnie wywróci Twoje życie do góry nogami, pozwoli Ci zaoszczędzić co najmniej 5 godzin tygodniowo. Oczywiście to zależy od wielkości zespołu, którym dysponujesz, ale załóżmy na potrzeby tego nagrania, że Twój zespół liczy 5 do 8 osób. I te 5 do 8 osób w firmie usługowej zazwyczaj ma jakieś problemy, zazwyczaj ma jakieś projekty, zazwyczaj ma jakieś pytania, zazwyczaj czymś się zajmuje. I to, co widzę w firmach, do których wchodzimy, to bardzo często ten szef, czy to zespołu, czy firmy, ale skupię się na szefie firmy, który zarządza bezpośrednio swoimi ludźmi, odpowiada na te pytania, rozwiązuje problemy, dopytuje o różne projekty, dopytuje etap, na którym jest dany klient itd., itd. I to zajmuje bardzo dużo czasu. Dlaczego? Otóż dlatego, że zazwyczaj ten szef rozmawia z pracownikami face to face, 1 na 1. Albo telefonicznie, albo na żywo, albo na Teamsach, albo na Zoomie, obojętnie, ale rozmawia 1 na 1. I co to oznacza? Oznacza to, że każde pytanie, które wymaga odpowiedzi, trafia do jednego pracownika. Każda sprawa, która mogła być omówiona i która dotyczy na przykład różnych ludzi, musi być omówiona kilka razy. No bo jeżeli 3 osoby z zespołu prowadzą jakiś projekt i ja z każdym rozmawiam 1 na 1, najpierw rozmawiam z jednym, odpowiadam na pytania, rozwiązuję problemy, pytam na jakim etapie jest, potem rozmawiam z drugim i z trzecim. Ale bardzo często taka rozmowa z jednym, z drugim, z trzecim powoduje, że trochę jak w głuchym telefonie pewne informacje zanikają, o pewnych informacjach zapomnę, ktoś nie dopyta, ja nie dopowiem, albo ktoś nie dopowie, ja nie dopytam. No i są problemy, trzeba rozmawiać jeszcze raz. Więc kontakt 1 na 1 oczywiście on jest ważny, natomiast w takim codziennym zarządzaniu można go zamienić. Można go zamienić na kontakt 1 do wielu, to znaczy, gdzie Ty jako szef zespołu czy szef firmy rozmawiasz z tymi kilkoma osobami na raz. I oczywiście to może być troszeczkę inne niż 1 na 1, bo dynamika spotkania będzie inna, natomiast zaoszczędzisz bardzo dużo czasu. Dlaczego? No bo zakładając, że z każdym pracownikiem wchodzisz w różne interakcje w tygodniu i załóżmy, że to trwa 1 godzinę, pytania, omawianie tematów itd. I masz tych ludzi 5 albo 8, no to w zasadzie 5 albo 8 godzin omawiasz różne sprawy, które bardzo często można by omówić za jednym razem. I teraz jeżeli przeznaczasz na różne rozmowy, interakcje z pracownikami 8 godzin w tygodniu, a zamieniłbyś to na jedno spotkanie, które nawet trwa 3 godziny, to już oszczędzasz 5 godzin. I myśmy podobnie zrobili właśnie u Marcina w biurze rachunkowym z jego żoną. To znaczy ona miała kilku pracowników i z tymi pracownikami na bieżąco 1 na 1 rozmawiała, rozwiązywała problemy, odpowiadała na pytania. Ale my zamieniliśmy to na jedno spotkanie w tygodniu, podczas którego są omawiane wszystkie sprawy wszystkich ludzi. Pytania i odpowiedzi. Etapy realizacji projektów, który klient jest w którym miejscu obsługi. No bo w biurze rachunkowym wiadomo, no to jakby są różne momenty w miesiącu i ci klienci przeskakują na różne etapy, czasami są jakieś problemy. Więc to wszystko załatwia ze swoimi pracownikami na jednym spotkaniu, które trwa trochę ponad godzinę. Trochę ponad godzinę zamiast, nie wiem, 5 czy 8 godzin tygodniowo. Teraz, żeby jeszcze wzmocnić ten przekaz, zastanówmy się przez moment, jakie korzyści mogą płynąć z tego, że spotykasz się ze wszystkimi ludźmi za jednym razem.
Po pierwsze, to jest bardzo ważne, no wszyscy się do tego spotkania przygotowują. Ty jako szef powinieneś czy powinnaś się przygotować, ale ludzie też powinni się do tego przygotować. Dzięki temu, że jesteście przygotowani, na spotkaniu jest więcej konkretów, a nie lania wody czy pitu-pitu. Ale punkt drugi, dlaczego ludzie będą się przygotowywać? Być może nie na pierwsze i na drugie spotkanie, ale dlatego, że wystąpi coś takiego jak presja grupy. To znaczy, jeżeli ja jestem członkiem twojego zespołu, ja się przygotuję, jak ktoś inny się przygotuje, a trzecia osoba się nie przygotuje, no to zaczyna być niezręcznie. No oni są gotowi, a ja nie. Kurczę, no troszkę tracę w oczach mojego pracodawcy. Więc to jest presja grupy. To jest drugi bardzo ważny argument, druga korzyść z tego, że organizujemy spotkania grupowe. Natomiast tutaj uwaga, nie chodzi o to, żeby teraz sponiewierać jakiegoś pracownika albo porównywać go, ale Piotr się przygotował, a ty nie, w ogóle co to jest? Nie chodzi o to, żeby kogoś poniżać. Chodzi o to, żeby pozwolić ludziom działać. Żeby oni mogli się przygotować według twoich wytycznych, a żeby później ci, którzy są nieprzygotowani, mogli się na ten temat wypowiedzieć. No bo jeżeli oni nie mają nic do powiedzenia, są nieprzygotowani, to wystarczy zostawić 5 sekund pauzy i ten ktoś już wie, że następnym razem no to należy odrobić tę lekcję. Więc to jest drugi argument, presja grupy, czyli sytuacja, w której ja jestem przygotowany, ktoś nie jest przygotowany, jest mu niezręcznie, więc chcę nadrobić tę stratę. Trzeci element, trzecia korzyść, o której już trochę wspomniałem między wierszami, to znaczy odpowiadasz na pytania raz. Jeżeli w zespole pojawi się jakieś pytanie na jakiś merytoryczny temat, to ty odpowiadasz raz do wszystkich. Dzięki czemu wszyscy dostają tę odpowiedź i już inni ludzie nie będą do ciebie, a przynajmniej nie powinni do ciebie dzwonić czy pytać cię w tej sprawie. Więc to jest ogromna korzyść, że odpowiadasz na pytanie raz. Ale kolejna korzyść, która może się wydarzyć, już czwarta, to sytuacja, w której to pracownicy odpowiadają na swoje pytania nawzajem. To znaczy, ja mam jakieś pytanie, wrzucam je w eter, a ty jako szef możesz powiedzieć, dobra, a kto z was zna odpowiedź? Kto z was powie Piotrowi, jak to zrobić? I wtedy możesz zaangażować ludzi w to, żeby odpowiadali na pytania. I ty masz znowu trochę luzu. W przyszłości może się wydarzyć tak, że pracownicy między sobą będą się komunikować i siebie nawzajem pytać, słuchaj, jak zrobić to, a jak podejść do tamtego, nie zawracając tobie głowy. I kolejną, piątą korzyścią, bardzo dużą w firmach usługowych, ale nie tylko, to znaczy wyrównanie wiedzy. W sytuacji, w której wszyscy są na spotkaniu i rozmawiacie o poszczególnych tematach, ty odpowiadasz na pytania, ludzie podpowiadają, ludzie odpowiadają na pytania, to wiedza się wyrównuje. I jeżeli w zespole wszyscy ludzie mają bardzo podobną wiedzę, to masz na bardzo wysokim poziomie wszystkich pracowników. Bo to, co czasami się zdarza, to gdy przychodzi ktoś nowy do pracy, starzy wyjadacze oczywiście, jedni mniej, inni bardziej, ale niekoniecznie chcą się dzielić swoją wiedzą, doświadczeniem. W sytuacji, gdy jesteście wszyscy na spotkaniu, wszyscy rozmawiacie na konkretne tematy, wszyscy słyszą twoje odpowiedzi, wszyscy słyszą odpowiedzi twoich pracowników, wtedy następuje wyrównanie wiedzy. I z czasem masz świetnych ludzi bez dodatkowego angażowania się w indywidualną pracę z każdym z nich. Podsumowując, jeżeli chcesz zaoszczędzić co najmniej kilka godzin, w tym przypadku 5 tygodniowo, no to zamień spotkania indywidualne, gdzie odpowiadasz na te same pytania, na spotkania grupowe. Oczywiście spotkania indywidualne też są ważne, ale na ten temat nagram pewnie osobny odcinek. A jeżeli ten odcinek ci się podobał, no to koniecznie daj lajka. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj mój kanał, bo to pomoże pokazać YouTube'owi, że materiał jest wartościowy i on roześle go do szerszej grupy ludzi. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Cześć.